Dzień dobry! Dziś drugi odcinek o nieuczciwych strategiach, grach, które często używamy w naszych relacjach. Jeśli nie zobaczyłeś pierwszej części, to koniecznie zrób to po wysłuchaniu tego odcinka. Zapraszam! Strategia numer 1 to zagłaskanie. Kotka podobno można zagłaskać na śmierć. Podobnie jak człowieka. Robimy w ten sposób, kiedy za wszelką cenę chcemy pomóc drugiej osobie, chcemy ją wyręczyć z każdego obowiązku, chcemy udzielić jej każdej rady, tylko po to, żeby umilić jej dzień, umilić jej życie. Ta strategia często jest nieświadoma, bo przecież mamy dobre intencje, zależy nam na dobru drugiej osoby. Jednak ona niesie ze sobą dwa zagrożenia. Pierwsze, że traktujemy drugą osobę trochę jak nieudolną i nieumiejącą robić pewnych rzeczy, a druga konsekwencja jest taka, że kiedy będziemy już tym wszystkim zmęczeni, to będziemy wyrzucać tej osobie, że jest nam niewdzięczna, że my przecież tyle dla niej robiliśmy, a ona jakby nigdy nic przyjmuje tą naszą pomoc jako coś oczywistego. Nie zadzwonił, nie zapytał, jak się czuje, umówił się z kumplami. Wiecie, co właśnie robię? Kolekcjonuję urazy. Ta strategia zamiast mieć chęć pojednania, przebaczenia, pławi się w tych wszystkich rozczarowaniach, pławi się w zranieniach i kiedy się już tak dużo ich nazbiera, wybucha. Bierze swoje działa i mówi, że wtedy, a wtedy robiłeś to lub czegoś nie robiłeś. Ta strategia jest bardzo wyniszczająca nie tylko relacji i tą drugą osobę, ale przede wszystkim nas, kiedy to my tłumimy to wszystko w sobie i nie chcemy właśnie sięgnąć po zgodę i porozumienie. Kolejna strategia to mistrzowskie argumentowanie. Niektóre osoby mają taką naturalną umiejętność, żeby skutecznie udowadniać swoją rację, nawet wtedy, kiedy jej po prostu nie mają. Oni wiedzą, jak rozmawiać, żeby ich zdanie było zawsze na wierzchu. Idzie pełną parą. Pani minister, proszę pozwolić zadać pytanie kiedy się coś dzieje, i wtedy będziemy mogli rozmawiać. Pani minister, dzisiaj, jeśli kiedy walczymy z pandemią, przekazujemy, Pani jeżeli minister, jest potrzeba, jest i czy pani mnie słyszy? Pani Pani przez minister, cały czas. czy pani mnie słyszy? Od tego zacznijmy. Tak, słyszę pana. I tutaj porozumienie przy tej strategii nie jest możliwe, bo nie ma chęci kompromisu, nie ma chęci zgody, nie ma chęci wysłuchania drugiej osoby, tylko najważniejsze jest w tej strategii to, żeby udowodnić, że to właśnie ja mam rację, że ja mam większą wiedzę, ja mam większe umiejętności. Nie wdawajcie się w dyskusję z takimi osobami. To nie ma sensu. Nawet jeżeli wkurza cię to, że ktoś cię przegada, to przynajmniej będziesz spokojniejszy, jeżeli nie wdasz się w tą spiralę i nie będziesz przegadywać się z kimś, który po prostu cię nie słucha. I kolejna strategia, najtrudniejsza i najbardziej nieuczciwa, to szantaż emocjonalny. To jest inaczej psychomanipulacja i ona najczęściej dotyka osób bliskich, z którymi jesteśmy mocno związani, z którymi często jesteśmy współuzależnieni, od których jesteśmy często współuzależnieni. I ona sięga po takie narzędzia, jak groźby, jak dawanie nawet nagrody za coś, jeżeli ta osoba osiągnie dany cel. Często ta strategia jest używana, kiedy inne już środki zawiodły i pozostają tylko groźby i zastraszanie. Tutaj, jak się domyślacie, nie da się porozumieć, bo kaliber jest
tak wielki, że no, nie ma miejsca na dialog, jest jedyna słuszna racja i ma to bardzo duże ryzyko także w tym, że często te szantaże przestają działać, są ignorowane, kiedy nie są one skuteczne, tak na przykład ktoś zagraża, że się wyprowadzi z domu, jeżeli dana osoba coś z nim zrobi i nie jest konsekwentny w tym, to to jest ignorowane, a szantażysta sięga po kolejne szantaże i zastrasza swoją ofiarę. Kochani, podałam Wam dzisiaj 4 kolejne strategie. Sięgnijcie po te, które nagrałam kilka tygodni temu, żeby ich po prostu unikać, bo tak się nie da porozumieć. Tak właśnie się buduje mur między nami i drugą osobą. I te strategie są bardzo nieuczciwe i nie doprowadzą Was do bliższej relacji i do zaciśnięcia właśnie więzów. Jeżeli sami chcemy być uczciwie traktowani, to i my starajmy się uczciwie innych traktować, a ta uczciwość niech będzie w naszym sposobie porozumiewania się. Jeżeli macie na myśli jeszcze inne nieuczciwe strategie, które może Wam się zdarza wypowiadać lub sami jesteście atakowani przez nie, napiszcie w komentarzu. Będzie to także dla mnie inspiracja do tego, aby być może nakręcić kolejną część tego cyklu, a także też niech ta wiedza o tych nieuczciwych strategiach po prostu się rozszerza, bo wtedy będziemy mieli możliwość ich unikać. Tego Wam życzę. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o łapce w górze i pozdrawiam Was mocno serdecznie.